tym filmie pokażę Ci, jak zmontować film w After Effects. Zobaczysz mój proces montowania filmu, który uważam aktualnie za najbardziej przyjemny i efektywny. Zobaczysz, jak wygląda przestrzeń robocza w After Effectsie. Pokażę Ci, jak importować pliki, jak ciąć ujęcia, jak montować film, no i na samym końcu jak wyeksportować go. Siemka, fajnie Ci widzieć. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi. Więc chcesz nauczyć się montowania filmów w After Effects? Bardzo dobra decyzja. After to taki Photoshop, tylko że to montowania filmów. Z łatwością tutaj wytniesz elementy, strakujesz się, czy porządnie wystabilizujesz, no i dodasz szalone efekty, które z pewnością widziałeś na moim Instagramie. Mało tego, After jest porządnym narzędziem do tworzenia animacji 2D, ale o tym opowiem w innym filmie. Nie ma co już dłużej przeciągać, zaczynamy. Odpalmy sobie Aftera, stwórzmy nowy projekt, dodajmy jakiś folder, na przykład footage i zawsze pamiętaj, żeby na samym początku zapisać swój projekt i nazwijmy go sobie mój pierwszy montaż w AE. Jeszcze muszę tylko sobie odświeżyć przestrzeń roboczą na standardową default. Więc omówmy sobie na początku, jak wygląda przestrzeń robocza w After Effects. Po lewej są zakładki Project i Effect Controls. Project, tutaj znajdziesz wszystkie pliki, które importujesz sobie do Aftera, takie jak muzyka, takie jak jakieś grafiki, no i przede wszystkim ujęcia. Effect Controls to taka zakładka, w której kontrolujesz sobie wszystkie efekty. Przykładowo jak dodasz sobie później efekty, przykładowo Transform albo jakiś Turbulent Displays, to jest miejsce, w którym później sobie dopasowujesz ten efekt pod swoje upodobania. Na samej górze tutaj jest cały toolbar. Tutaj są takie narzędzia jak na przykład Selection Tool, są takie narzędzia jak, a może w ogóle stworzę na początku kompozycję, żeby było to łatwiej prezentować, mój pierwszy montaż. Stwórzmy sobie kompozycję 1080 na 1920, niech to będzie 30 klatek na sekundę, 20 sekund. W zupełności wystarczy, zobaczymy jak potem dopasujemy sobie muzykę do tego. Dodam sobie to od razu do folderu Comps, żeby był porządek. Z czasem jak bardziej skomplikowane robią się projekty, no to warto jest sobie porządkować na bieżąco pliki, bo może być potem problem, żeby coś znaleźć, aczkolwiek jeśli pamiętasz jak coś nazwałeś, tutaj jest takie pole wyszukiwania, możesz z łatwością je wpisać, na przykład mój pierwszy montaż i on się tutaj wyświetla. Albo na przykład mogę wpisać footage, no i od razu się pojawia folder z footage. Mamy kompozycję, więc będzie łatwiej teraz omawiać sobie tego toolbara. Na samej górze mamy Selection Tool, klika się literką V. Jak jeszcze nie oglądałeś mojego filmu, co prawda jest w języku angielskim, ale myślę, że bez problemu sobie z nim poradzisz, o skrótach klawiszowych w After Effects, to zapraszam do niego, zobacz sobie jak używać skrótów klawiszowych. Ja podczas montażu i podczas tych wszystkich filmów będę korzystał ze skrótów klawiszowych, które będą wyświetlały się w prawym dolnym rogu ekranu. Dalej, to jest Anchor Point Tool, to jest ważne, żeby sobie wypośrodkować środek ciężkości. Pen Tool to jest narzędzie do wycinania, do robienia masek, skrót klawiszowy G. Przydatny jest jeszcze Rectangle Tool i tutaj jak przytrzymamy, to są jeszcze kółka, sześciokąty, gwiazdki nawet są. Dodatkowo narzędziem bardzo przydatnym jest jeszcze też Rotoscope. Tutaj Rotobrush, tutaj też go znajdziesz i celowo wymieniam tylko niektóre z tych narzędzi, bo w większości montaży tylko tych narzędzi się używa. Dalej przechodząc, tutaj ja sobie zamknę tą kompozycję. Dalej przechodząc, jak odpalisz sobie After Effectsa, masz takie wielkie pole robocze, New Composition from Footage. To jest przestrzeń robocza i podgląd, w którym będziesz widział raz podgląd swojego timeline'u, który jest na dole, a dwa będziesz widział podgląd ujęć. Po prawej stronie mamy tak naprawdę dwie ważne zakładki. Pierwsza to jest Properties, która została dodana w tym, ja sobie dodam może jakąś warstwę, przykładowo stwórzmy sobie New Solid, po prostu niech to będzie Black BG. I odpalmy sobie teraz. Teraz muszę włączyć jeszcze raz footage. I teraz mamy kompozycja, podgląd kompozycji, a jak będziemy na przykład chcieli podejrzeć warstwę, klikasz sobie 2 razy w Black BG i ona się wyświetla footage. I tutaj na przykład jak to będzie ujęcie, jakiś film, który później za chwilę pokażę jak dodawać, no to on będzie tutaj się wyświetlał. I teraz tak, w Properties po prawej stronie pojawiają się różne parametry z łatwością dostępne.
Kurczę, tutaj może zrobimy sobie fill, dodamy sobie czerwone, żeby było coś widać i na przykład możemy zmieniać sobie przezroczystość, możemy sobie przekręcać. To dodali po jakiejś ostatniej czy przedostatniej aktualizacji. Z łatwością możesz się dostać tutaj do tych elementów, bo normalną drogą klikasz, jak się trzeba było wcześniej dostawać do tych parametrów, to było przyciskanie T, żeby zobaczyć opacity, przezroczystość, P, żeby zobaczyć pozycję, skalę i tak dalej. I to są te same analogiczne parametry, które są tutaj po prawej. Kolejną ważną zakładką, która jest tutaj po prawej, to jest zakładka Effects i Presets. Tutaj znajdziesz sobie wszystkie efekty, na przykład Turbulent Displays dodajmy sobie i jak masz zaznaczoną warstwę, to jak klikniesz 2 razy, to ona się automatycznie już dodaje. No i tutaj ten efekt, tak jak mówiłem w Effects Control, zarządzamy sobie wszystkimi efektami. Tak samo możesz też sobie przeciągnąć, złapać i przeciągnąć na konkretną warstwę ten efekt i on też się tutaj dodaje. Delete, żeby go skasować. I kolejnym ważnym elementem w tej zakładce po prawej jest Tracker i tutaj możesz sobie śledzić, stabilizować, trackować kamerę. Na dole timeline. Tutaj w przeciwieństwie do premierki After działa tak, że tak jak w Photoshopie nakładamy sobie warstwy jedna na drugą, więc każde kolejne ujęcie, które będziesz dodawał, będzie się stakowało, czyli kolejne, tak jak sobie zduplikowałem teraz warstwę, no to kolejne ujęcie wyświetla się powyżej niego. No i na przykład w ten sposób robimy sobie przejście. Ja sobie zmienimy teraz kolor i na przykład w drugiej sekundzie będzie nam się zmieniał kolor. Ale o tym będziemy zaraz dalej szeroko omawiać. Zanim przejdziemy do montażu, musimy zadbać o nasz komfort i dopasowanie przestrzeni roboczej do montowania pionowych filmów. Jeśli będziesz montował poziome filmy, możesz pominąć ten element, ale tutaj pokazuję też, jak zapisać przestrzeń roboczą, żeby szybko sobie pomiędzy tymi przestrzeniami roboczymi przechodzić. Także złap sobie teraz kompozycję i przytrzymaj i przeciągnij do prawej tak, żeby się podświetliło takie pionowy pasek. Dopasuj sobie szerokość tej kolumny. Tak naprawdę preview można sobie usunąć. Properties niech zostanie, align się czasem przydaje. Audio można zamknąć. Effects preset jest OK. Tracker. Na bieżąco jak coś będzie się pojawiało, to wystarczy kliknąć Windows, wybrać powiedzmy info. Pojawia się takie okienko i to okienko można sobie gdzieś później przestawiać, dopasowywać tak, jak będzie wygodnie. Ale info jest nam niepotrzebne i na ten moment wydaje mi się, że to będzie OK, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie, czy tak ten timeline ja sobie układałem. Zapiszę sobie go wstępnie i zaraz sobie porównamy do tego, który ja zrobiłem. Tak się właśnie zapisuje, przychodzę do Windows i zawsze zrobię sobie MD, albo po prostu nazwijmy go sobie Vertical Edit. I ja sobie nazwę go 02, bo mam już jakiś zapisany. I teraz sobie porównam do tego, który ja mam. Vertical Edit. No i tak, jest praktycznie taki sam. Tutaj są jeszcze jakieś moje dodatkowe efekty, których używam, ale takie efekty będziemy omawiać też w innych filmach. Wróćmy sobie do tego zapisu, do tego ustawienia. A jeśli będziesz chciał sobie wrócić do poprzedniego ustawienia widoku, to wystarczy, że klikniesz Window, Workspace i teraz Default. A jeśli na przykład ta przestrzeń robocza była po przestawienia, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą, no to jak sobie przeciągniemy sobie i na przykład coś pomieszałeś, przestawiałeś sobie w tej przestrzeni roboczej, klikasz Window, Workspace i Reset Default to Saved Layout. To przywraca poprzednio zapisaną przestrzeń roboczą. Tutaj na górze w pasku roboczym też są pozapisywane jakieś przestrzenie robocze. Masz też dostęp do swoich przestrzeni roboczej trochę szybciej. Klikamy sobie 02. Jak już znasz przestrzeń roboczą w After Effects, to teraz możemy przejść do kolejnego etapu, którym jest organizacja plików w projekcie. Częściowo Ci już to pokazałem, ale bardziej rozwinę się na ten temat. W montażu filmów bycie zorganizowanym to bardzo przydatna umiejętność. Dowiesz się o tym, jak Twoje projekty zaczną być coraz bardziej złożone. Dlatego pokażę Ci wstępnie, jak sobie budować takie drzewko folderów, żeby z przyjemnością później znajdować i szukać sobie kolejnych elementów w Twoim projekcie. Tak jak już zacząłem, stworzyłem folder footage, stworzyłem folder comps, czyli kompozycje, ale jeszcze jest ważny folder z
do prekompozycji, który nazwiemy pre-comps i jeszcze jeden folder, który powinien się nazywać muzyka, czyli music 4. Celowo ustawiam cyferki, żeby one układały się w kolejności tak, jak sobie wymyśliłem. Jeśli chcesz jakąś dowolną kolejność sobie ustawić, nie ma z tym najmniejszego problemu, zrób tak, jak będzie Ci wygodnie. Tak jak zauważyłeś, stworzyłem sobie wcześniej Solida i automatycznie After dodał mi do odpowiedniego folderu takiego Solida. Ja lubię sobie często zmieniać ten numer takiego Solida. Tutaj też wyskakuje powiadomienie, czy każde kolejne solidy mają zostać też dodawane do tego folderu, tak, i używaj tego folderu. Ja lubię sobie właśnie to organizować, żeby potem jak będę czegoś szukał, żeby tam sobie szybko wrócić. A jeszcze a propos prekompozycji. Prekompozycji to są takie nesty w Premierce, czyli po prostu kilka różnych ujęć, kilka warstw po prostu połączonych w jeden taki timeline, jedną kompozycję, którą można umieszczać w innych kompozycjach. Na przykład zaznaczając sobie teraz dwie warstwy, klikając prawy przycisk myszy, Precompose, możesz sobie z łatwością je dodać do takiej prekompozycji. Ta prekompozycja dodała się teraz do folderu comps i przeciągamy sobie ją do Precomps. Jak już wiesz, jak sobie zorganizować pliki, no to teraz możemy przejść do importu pliku. Szybka informacja. Pliki projektu, jak i pliki źródłowe są dostępne dla Ciebie do pobrania. Po prostu kliknij w linku w opisie na dole i pobierz je sobie. Wracajmy do importowania. Importowanie można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest kliknięcie w prawym przyciskiem myszy Import File. No i teraz musimy sobie przejść do folderu, w którym mamy ujęcia. W moim przypadku to jest footage. Mamy tutaj wszystkie ujęcia. Zaznaczamy je sobie. Żeby zaznaczyć wszystkie, możesz kliknąć Command A lub zaznaczyć sobie pierwszy lub ostatni folder, a potem odwrotnie, ostatni lub pierwszy folder, trzymając przycisk Shift i wtedy zaznaczasz je sobie wszystkie. Tutaj nic więcej nie zaznaczamy, tak jak jest Open. I teraz After od Premierki różni się tym, że nie możemy importować tam całych folderów i już wcześniej pokatalogowanych ujęć. Musimy to robić wewnątrz Aftera, dlatego teraz jak nam dodały się te wszystkie ujęcia, mamy je wszystkie zaznaczone, klikamy i przeciągamy je do folderu footage. Można jeszcze importować też na drugi sposób, po prostu drag and drop i tak sobie dodamy muzykę. Od razu sobie zaznaczę i otworzę folder z muzyką. Przejdziemy sobie do folderu z muzyką. Klikam i przeciągam muzykę. I teraz już mamy wszystkie pliki zaimportowane. Jak sobie kliknę na jedno ujęcie, tak jak widzisz tutaj w footage podglądzie, pokazało mi się teraz to ujęcie i możesz je sobie spokojnie przeglądać i szukać. Aczkolwiek zasadniczą różnicą kolejną tak naprawdę, nie zasadniczą, tylko tak naprawdę kolejną różnicą Aftera i Premierki jest to, że w Afterze nie możesz tak sobie płynnie przeglądać jak w Premierce ujęć, po prostu najeżdżając na ujęcie i gdzieś tam sobie scrollując pomiędzy tymi. To trzeba robić 2 razy klikając i przeglądając sobie tak te ujęcia, ale zdradzę Ci mój sekret, jak robić to sprawnie i płynnie sobie przeglądać te ujęcia i wrzucać do timeline'a podczas montażu. Dlatego przechodzimy teraz do następnego rozdziału, czyli jak sprawnie przeglądać sobie ujęcia. Ten trik to już należy dla takich bardziej doświadczonych afterowych freaków i dzików, no ale z chęcią podzielę się tym z Tobą, żebyś mógł sobie szybko i przyjemnie montować w Afterze. Zaznacz sobie wszystkie ujęcia. Tak samo jak zrobiłeś to importując, zaznacz sobie pierwsze ujęcie, przytrzymaj Shift i kliknij na ostatnie ujęcie, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz New Comp from Selection, czyli stwórz nową kompozycję z zaznaczenia i ustawiamy sobie Single Composition. Tutaj nic nie zmieniamy, ale ważne jest, żeby ostatni ten ptaszek był zaznaczony Sequence Layers. Klikamy OK. Nazwijmy jeszcze sobie to, zaznacz sobie tą kompozycję, nazwij sobie to All Shots i przeciągnie sobie to do kompozycji. I teraz tak, stworzyliśmy sobie kompozycję, w której ustawione jest jedno ujęcie pod drugim. Tak jak widzisz, w Premierce miałbyś, muszę włączyć Caps Lock. Gdyby nie chciał Ci odświeżać podgląd, to Caps Lock masz włączony, kliknij go, żeby go wyłączyć. I tak jak mówiłem wcześniej, w Afterze każde kolejne ujęcie stakuje się jedno po drugim, bądź jedno nad drugim. Nie tak jak w Premierce, gdzie wszystko ustawia się obok. No i tutaj jest tego piękny przykład. Mamy kompozycję stworzoną ze wszystkich ujęć i tutaj przeciągając sobie wskaźnik czasu, możemy sobie płynnie przeglądać te wszystkie ujęcia bez konieczności przeklikiwania się, wchodzenia w to ujęcie,
patrzenia sobie, czy to jest to, czy to może było jednak to ujęcie, gdzie widziałem ten dobry ruch kamerą. Więc tutaj nie ma za co, ta sztuczka z pewnością mocno przyspieszy tutaj twój montaż i to jest taki hack, o którym wydaje mi się, że mało osób wie, ale jeśli już o tym wiedziałeś, to możesz pochwalić się o tym w komentarzu. Dobra, jak już wiemy, jak sprawnie przeglądać ujęcia, to możemy przejść teraz do montowania filmu. Zaczynamy z montowaniem. Na samym początku usuniemy sobie tą kompozycję, którą stworzyliśmy na samym początku, żebyśmy mogli sobie przez to przejść. Zaznacz sobie folder comps i kliknij tą małą ikonkę Create New Composition. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać New Composition, żeby stworzyć też taką kompozycję. Nazywamy sobie mój pierwszy montaż. 1080 na 1920. Frame rate, no to jest zależne od materiału, który montujesz. Na pewno znasz już podstawy, jeśli nie, to ja na pewno stworzę taki film, o którym będę opowiadał różnice w klatkarzu. W każdym razie materiał, który ja dostarczam, jest w 60 klatkach, dokładnie 59-94 i docelowy montaż robiłem wcześniej w 24 klatkach, dokładnie w tym parametrze, ale ostatnio zauważyłem, że fajnie wyglądają filmy, które jak zmontuję je w 30 fps-ach, zazwyczaj też animacje montowane są w 30 fps-ach. Filmy takie, które oglądasz w telewizji, zazwyczaj są montowane z 24, 23, 25 fps-ach. Także jeśli montujesz na moim materiale, wybieramy 29,97. Czas na razie może być 27 sekund. Raczej to będzie rolka, zaraz zobaczymy, jak nam tutaj muzyka siądzie, ale na pewno nie będzie to dłużej niż 15 sekund. Mamy dodany już montaż i ja zawsze pierwsze co robię, to dodaję sobie muzykę. Muzykę możesz dodać na dwa sposoby. Jeśli zazwyczaj robię tak, że jak ja nie znam muzyki, no to sobie najpierw ją odpalam, klikając 2 razy, tutaj przycisk myszy i sobie ją odtwarzam, żeby poznać, jak się rozwija, jak się rozciąga. Ale jeśli znasz już mniej więcej muzykę albo chcesz po prostu dotrzeć do tego dropa, który jest, to fajnym sposobem też jest przeciągnięcie sobie tej muzyki na time do twojej kompozycji. Klikasz 2 razy L, przypominam o moim filmie z skrótami klawiszowymi. Tam też jest PDF do pobrania. Możesz go sobie wydrukować i przeglądać na bieżąco w poszukiwaniu różnych skrótów klawiszowych. Polecam naprawdę, skróty klawiszowe w Afterze to jest game changer, turbo przyspieszają pracę i przede wszystkim uprzyjemniają. Klikamy 2 razy L, żeby pojawił się waveform, no i tutaj jak widzisz już zaczyna się jakaś mocniejsza muzyka. Daj mi chwilę, teraz ja sobie przejdę przez to, ustawię sobie to pierwsze ujęcie. Dobra, znalazłem już ten moment, to jest ten moment. I teraz mam początek. Jak mam początek, to klikam sobie Option i lewy nawias kwadratowy. W Windowsie to jest Alt. I tym samym ujęcie się przycięło do miejsca, w którym mam wskaźnik czasu. I teraz, żeby sobie je przeciągnąć, mogę je sobie złapać i przeciągnąć na początku, ale jeśli chcesz być bardzo precyzyjny, przeciągasz sobie wskaźnik czasu na początek, klikasz lewy nawias kwadratowy i ujęcie dopasowuje się do twojego wskaźnika czasu. Po prostu. I teraz tak, końcówka gdzieś się załamuje tutaj, zrobimy sobie pewnie końcówkę tutaj. Ja sobie teraz... Tak, i sobie zakończymy to tu. I teraz analogicznie Option i prawy nawias kwadratowy, żeby drugą stronę zamknąć. Plus albo minus, no to się wyświetla równa się, albo plus albo minus na klawiaturze zbliża i oddala nam timeline. Dobra, i teraz tak, mamy przestrzeń roboczą, to jest ten taki pasek, który jest w tym miejscu. Przestrzeń robocza jest na całą długość kompozycji, którą stworzyliśmy i to jest 27:12. Ale film nasz będzie trwał krócej, ale nie ma konieczności tego, żebyśmy sobie skracali tutaj długość kompozycji, bo to jest pieprzenia się. Dlatego ten pasek łapiesz sobie, możesz sobie złapać to niebieskie coś, przeciągnąć je sobie tutaj i dopasować tak, żeby przestrzeń robocza kończyła się na końcu muzyki. Skrót klawiszowy to jest też jak chcesz przejść do końca, do miejsca, gdzie kończy się warstwa, ale żeby zamknąć sobie przestrzeń roboczą, to jest przycisk N. I teraz jak sobie odtworzę końcówkę, zobaczymy, czy mi się muzyka zapętli. Może być. Dobra. I teraz tak, mamy muzykę już dopasowaną, więc teraz
pora na znalezienie sobie ujęcia. Przechodzimy sobie do zakładki All Shots, no i szukamy sobie ujęcia. Ja sobie jeszcze przypomnę muzykę, jak ona brzmi. Dobra, i na początku mamy takie 3 fajne strzały, więc dobrze będzie, jak zrobimy sobie jakieś takie 3 może zbliżenia, 3 takie detale na bardzo szybkich cięciach, a na końcu damy dłuższe takie ujęcie z samochodu, taki reveal, żeby zrobić. Czyli na przykład możemy sobie dać tu mordkę tego gościa, no i tak jak widzisz, przechodzę sobie wskaźnikiem czasu, znajduję sobie ujęcie, przybliżam sobie, patrzę sobie, no gość tutaj jest ok. No i powiedzmy, on tutaj się tak obraca fajnie i teraz tak. Możesz sobie uciąć to ujęcie. Możesz sobie uciąć to ujęcie klikając Command-Shift-D, żeby sobie przeciąć i uciąć. Możesz też to ujęcie sobie ręcznie, zaznaczając początek warstwy, przeciągnąć do miejsca, gdzie jesteś i potem z drugiej strony zrobię sobie to tak samo. Powiedzmy tutaj chcesz, żeby się kończyło to ujęcie, sobie to przeciągasz. I idziesz sobie do początku. No to jest coś kiepsko tutaj wybrałem. O, tutaj jest taki moment i to nam wystarczy. Tu początek i tutaj przejeżdżamy sobie, powiedzmy tak. I to nam wystarczy. Ujęcie jest w 60 fps, więc jeszcze to można dwukrotnie spowolnić, gdyby nam zabrakło i robić to w ten sposób. Ale to strasznie dużo zajmuje czasu. Szybszym sposobem jest po prostu kliknięcie Option, lewy nawias kwadratowy, przejeżdżasz sobie i Option, prawy nawias kwadratowy, klikasz sobie C i masz to zrobione. Ale ja mam też jeszcze jedno rozwiązanie. Command-Shift-D, kopiujesz i ucinasz, tak żebyś miał cały czas te ujęcia, których jeszcze nie wykorzystałeś, żeby można było sobie je przeglądać. Tutaj nam się podoba to ujęcie, więc sobie bierzemy je tu, Command-Shift-D, zaznaczasz sobie to dolne, kopiujesz, Command-C i wklejasz na początek. Coś mi się tu zbliżyło. I teraz lewy nawias kwadratowy, żeby to ujęcie ustawić sobie na początku do twojego wskaźnika czasu. I teraz tak, mamy kompozycję w 1080 na 1920, a ujęcia są w 4K. No i teraz trochę brzydko one się tu ustawiają. Tak jak widzisz, no nie jest on wypełniony. I teraz tak, możesz kliknąć S i sobie zmienić skalę na 50, a potem sobie skorygować pozycję, czyli 540 na 960, żeby się wyśrodkowało to ujęcie, ale jest szybszy sposób. Cofam i szybszym sposobem jest po prostu kliknięcie Command Option F i automatycznie nam się wyśrodkowuje to ujęcie, dopasowuje nam się po prostu do kompozycji. Dlatego jeszcze raz przypominam, skróty klawiszowe, mój film ze skrótami klawiszowymi, ściągnij sobie PDF-a, wrzucam też link do opisu z tym PDF-em, żebyś sobie go pobrał i mógł nauczyć się tych skrótów. No i dobra, a jeszcze sobie zmienię kolor muzyki. I ważne jest, żeby w ujęciach wyłączyć sobie dźwięk. Ja tego nie zrobiłem na początku, ale zawsze to robię. Zaznaczasz sobie wszystkie Command A i wyłączasz dźwięk, żeby tam jakieś niepożądane dźwięki nam się nie pojawiały w trakcie editu. Wracam sobie do mojego pierwszego montażu i teraz tak. I tutaj kolejne ujęcie sobie docinam. To nam wystarczy. I szukamy sobie jakiegoś następnego. Jakiś fajnie, jak to będzie detal, który pokazuje nam mniej więcej to oklejenie z Vice City. Oj, no i może tą laskę sobie weźmiemy. O, tu wycinam. Command strzałka w dół, żeby sobie zaznaczyć dół. Command C, żeby sobie skopiować. I teraz wklejam sobie następną. Cyk. Docinam. Dobra, i teraz jeszcze jeden jakiś detal. To weźmy sobie tych gości. No dobra, i tutaj jest taki fajny przykład, gdzie dobrze by było, jakbyśmy sobie zbliżyli trochę to ujęcie, bo ci goście są dosyć daleko. O dobra, tu będzie ten odpowiedni moment, cyk. Dobra, i zaraz sobie dotkniemy. No i teraz tak, wklejam sobie następne ujęcie, wyśrodkowuję je sobie. Cały czas po lewej w rogu masz skróty klawiszowe, więc widzisz, co klikam i co ja tam, jak to robię. I teraz tak, mamy gościa, tylko że przydałoby się, żeby
tutaj zrobimy to. Żebyśmy to mieli trochę bliżej. No i teraz tak, klikasz S, żeby pojawiła się skala i sobie zbliżasz. I możesz teraz tak, pozycję sobie ustawić w ten sposób, żeby sobie gdzieś dopasować ją do środka. No i ja myślę, że to będzie ok. Chociaż tutaj, żebyśmy sobie dopasowali trochę te ujęcia. Weźmy sobie to, sobie zbliżymy jeszcze. I tutaj tą laskę sobie dopasujemy. Gość jest tu, laska jest tu, żeby przy tych ujęciach byśmy byli zachowani cały czas w innym miejscu. Tego gościa też sobie zbliżę. Cyk, cyk i tych. I tych się sobie jeszcze bardziej zbliżymy. No i dobra, i puśćmy to sobie. Dobra. Tutaj ta laska się trochę trzęsie. No i teraz proste. Warp Stabilizer. Basicowe ustawienia. 15. Nie Subspace Warp. Bo jak ustawisz Subspace Warpa, to będzie ci wszystko pływało i będzie to beznadziejnie wyglądało. Ja zawsze ustawiam Position Scale Rotation i to w zupełności wystarcza. Będzie sztuczka, o której powiem w innym filmie, gdzie ten Substance Warp dobrze działa, ale tutaj zostajemy 15% Position Scale Rotation. Nie musimy tu przechodzić. Na takie małe, krótkie ujęcie to już jest wystabilizowane wystarczająco. No trochę się majta. To może zrobimy tak, że sobie spowolnię to ujęcie. Przesunę je sobie w jakieś takie fajne miejsce, żeby się to nie gibało i dopasujemy sobie. O. Dobra, ci goście jeszcze powinni być trochę o tak mniej więcej. Dobra, no i teraz jakiś reveal by się przydał. Czyli teraz jakieś takie szerokie ujęcie na ten cały samochód. Ale na przykład to zrobimy, pokażę ci jak speedrampa zrobić, też łatwego. To sobie zrobimy tak, żeby on do tyłu to sobie zrobimy, czyli teraz tak, cyk, do tyłu, o coś takiego. Zaznaczam, kopiuję, wyśrodkowuję i teraz tak, Command Option T, żeby zrobić speedrampa. Dobra, i teraz tak. Keyframe w tym miejscu, przeciągam sobie skąd chcę zacząć. Dobra, stąd tutaj chcę skończyć. Drugi keyframe, docinam ujęcie i teraz tak, żeby go odwrócić, jeszcze sobie tylko go skróćmy, a jak on będzie trwał? Czyli tak, tu będzie zmiana, czyli mniej więcej dobrze jakby on tutaj się skończył. Od razu sobie go docinamy i odkręcamy, czyli Command Option R, żeby go obkręcić. Teraz tak, tutaj będzie cięcie, czyli to ujęcie powinno być tutaj. Tutaj mam cięcie. Niektórzy sobie dodają markery do muzyki, ale ja zazwyczaj tego nie robię. Ja sobie marker może dodać Ctrl 8. Ja tego nie robię, bo zawsze sobie na bieżąco słucham muzyki i gdzieś tam dopasowuję sobie tak jak na bieżąco. Dobra, to jeszcze trzeba dociąć. I teraz tak, robimy prostego speedrampa. I teraz tak, F9, żeby zrobić is ina. Teraz tak, jesteśmy na Volume Graph i o to nam chodzi. I teraz tak. To w dół, to do góry. No i teraz tak, to będzie roztrzęsione, więc jeszcze przydałoby się to wystabilizować. Jak ci się zacina podgląd, to tutaj jest ustawienie podglądu. Weźmy sobie na quarter, na 1/8. No i tym samym renderuje się co 4 piksel, więc szybciej i łatwiej komputerowi jest generować podgląd. No dobra, tutaj jest lipa, bo trochę za szybko się to zaczyna i jest to wystabilizowane, więc to lata. Trochę może zmniejszę. No dobra, tylko trzeba to wystabilizować. Ja nie mogę na to patrzeć, bo żygam już jak widzę, jak to nie jest tak wystabilizowane. I teraz tak, Command Option C, żeby wystabilizować. No ja robię tak, że nie przenoszę tego Move All Attributes, tylko zostawiam sobie, żeby wszystkie te ustawienia, które są, zostały w tej kompozycji, w której pracujemy. I teraz tak, klikam OK i teraz przechodzę sobie tutaj i tutaj mamy dostęp do pliku źródłowego. I możemy sobie wszystko podmieniać
i nie będzie to miało wpływu na to, czy tutaj jest zrobiony speedrun, czy nie. No i tylko teraz tak, trzeba znaleźć początek i koniec, czyli początek jest tutaj i ja sobie zaznaczam właśnie markerem początek i teraz koniec i jakąś jeszcze klatkę do tyłu i tutaj z racji tego, że to jest odwrócone w kompozycji, to teraz odwrotnie są te markery. No i teraz tak, kopiuję, przechodzę do następnej, kopiuję, wrzucam sobie warpa, detailed analysis, wyłączmy fast analysis, 15 wystarczy, niech to się zrobi, jak to się zrobi, to zaraz wrócę. Dobra, już nam ujęcie mamy wystabilizowane, wygląda to trochę lepiej, aczkolwiek no nie wiem, jeszcze nie jestem przekonany do tego w 100%. Dobra, jest git. I teraz sobie tylko to jeszcze ustawimy ładnie, żeby nam się ten samochód wypośrodkował, a w ogóle tutaj możesz sobie skalą to robić, ale też jak sobie złapiesz, tylko jak złapiesz sobie za róg, bez trzymania shiftu, to będzie się tak brzydko skalował, ale trzymaj shift i możesz sobie go tak skalować, przeciągać. Jak przytrzymasz shift, to on się blokuje tam w jednej osi, to też łatwiej jest kontrolować sobie to ustawienie. No i zobaczmy sobie, no to on tak idzie brzydko. No dobra, to pokażę teraz jak zrobić keyframe'y. Jest teraz tak, skala, dodajesz keyframe'a i jeszcze, żeby dodać drugą pozycję do podglądu tutaj w warstwie, przytrzymaj shift i kliknij P. To analogiczne jest do pozycji. No i teraz klikasz sobie ten stoper tutaj przy pozycji, przeciągamy sobie do końca. No i teraz jak sobie przesuniesz go do środka i trochę sobie go powiększymy, to automatycznie tworzą nam się tutaj keyframe'y, takie tutaj te diamenciki. No i tym samym mamy zrobiony zaanimowany ruch tutaj. Wstępnie wystabilizowany. Nie jestem z tego turbo zadowolony, ale na potrzeby tutoriala to w zupełności wystarczy. No i teraz dalszy montaż tego filmu, czyli analogicznie. Szukam ujęcia, patrzę sobie, które będzie fajnie, żeby dodać. Może na przykład jakieś teraz z tyłu. Analogicznie dodaję, szukam. O, na przykład może to. Wycinam, szukam, kopiuję, wstawiam. Tu będzie cięcie. Wyśrodkowanie. No i tutaj są speedrampy. Więc dobrze by było, jakby tutaj też już były speedrampy. Dlatego nie będę już pokazywał krok po kroku, jak to robię, tylko analogicznie skończę sobie na przyspieszeniu ten montaż i pokażę Ci, jak wygląda finalny i przejdziemy sobie do eksportu. Jest fajna pętelka, mamy już to ujęcie zrobione, to przechodzimy sobie do eksportu. Eksport możesz zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim możesz renderować film, eksportować film bezpośrednio wewnątrz Aftera, albo możesz też eksportować do Media Encodera i to jest przydatne, jak na przykład chcesz coś w międzyczasie porobić, albo po prostu też wyłączyć Aftera, a w nocy sobie wyrenderować ten materiał. Więc zaznaczasz sobie kompozycję, albo po prostu będąc tej kompozycji klikasz sobie File, Export i albo Add to Media Encoder Queue, albo do Render Queue. Z racji, że omawiamy Aftera, to pokażę, jak to zrobić w Afterze, bo w Media Encoderze spodziewam się, że pewnie wiesz, jak to zrobić. Robi się to analogicznie tak samo jak w Premierce. Więc przechodzimy sobie do Add to Render Queue. No i pojawia nam się, jakoś dziwnie mi się pokazało, pojawia nam się takie zakładka z kolejką do renderu. No i tutaj mamy takie dwa ustawienia, bez settings, to sobie zostawmy na razie, i output mode. I tutaj sobie ustawiamy, w jakiej jakości ma być wyrenderowany ten materiał. Ja rekomenduję renderowanie w H264 i w 40 megabitach i po prostu zostawić to ujęcie. To wyrenderuje Ci MP4, którą możesz sobie z łatwością przesłać na telefon czy odtwarzać na każdym urządzeniu. Klikamy sobie to i teraz tak, output to, czyli musimy wskazać lokalizację, gdzie ma być to wyeksportowane. Klikamy sobie w ten napis, no i wybieramy sobie tutaj nasz folder i tworzymy sobie folder exports, klikamy save i klikamy render. I to tyle, czekamy aż render się skończy. Jak render się skończy, to otworzymy sobie jeszcze raz ten film. Dobra, render mamy już gotowy.
to oczywiście możesz potem sobie do tego montażu jeszcze, zanim go wyeksportujesz, dodać sobie motion blura, możesz sobie dodać różnego rodzaju efekty, które omawiam też w innych filmach, do czego Cię w szczególności zachęcam. Tutaj też jest czasem taki problem podczas eksportu z Aftera czy z Premierki, że po eksporcie trochę ten materiał się minimalnie różni. Tak jak teraz możesz sobie to porównać w podglądzie w Afterze i w tym, który się wyeksportował. Jest pewna drobna rzecz, którą trzeba poprawić, ale o tym też opowiadam w innym filmie. Znajdź sobie film pod tytułem Jak naprawić kolory po eksporcie w Premiere Pro i w Afterze. Na moment, kiedy wypuszczam ten film, jeszcze go nie ma, ale po kilku tygodniach jest już on dostępny. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że sporo z tego wyciągnąłeś. Jeszcze raz przypominam o skrótach klawiszowych do After Effectsa, które możesz pobrać klikając w linku na dole. Oczywiście przypominam też o plikach projektu i plikach źródłowych, które są dostępne też w tym filmie. Niestety nie mogę udostępnić Ci pliku z muzyką ze względów na licencję, ale na pewno poradzisz sobie, żeby sobie znaleźć dowolny kawałek, jaki tylko będziesz chciał. Jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz z propozycją, z jakimiś pytaniami, z propozycją na kolejny tutorial. Z przyjemnością każdą przyjmę. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Na razie.